باتجاه حمص المدينة. الله أكبر. يلا الشباب يلا حياك باتجاه حمص المدينة إن شاء الله. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek raportu z frontu, cyklu poświęconego wydarzeniom na frontach wojny syryjskiej, a dziś podsumowanie wydarzeń na godzinę 22 dnia 7 grudnia 2024 roku. Dziś omówię wydarzenia z ostatnich 48 godzin, a ogromna dynamika działań na terenie Syrii sprawia, że te 2 dni stoją pod znakiem kolejnych gigantycznych zmian, jeżeli chodzi o rozwój sytuacji na terenie tego bliskowschodniego państwa. Rebelianci islamiści blisko Damaszku, stolica Syrii, jest właściwie oblężona. Syryjska armia ma wycofywać się z Homs, gdzie jej obrona została finalnie przełamana przez Hayat Tahrir al-Sham. Czy syryjskie wojska wycofują się do dwóch nadmorskich prowincji Latakia i Tartus i czy będą stawiały tam dalej opór? Powiem również o walkach pomiędzy proturecką syryjską armią narodową a zdominowanymi przez Kurdów syryjskimi siłami demokratycznymi. Czy upadek Bashara al-Assada, który niewątpliwie będzie miał miejsce, jeżeli już nie nastąpił, będzie końcem wojny w Syrii, czy też powinniśmy spodziewać się kolejnych lat ciężkich i krwawych walk? O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku raportu z frontu. Zachęcam Państwa na początku do polubienia i skomentowania tego nagrania, a ja płynnie przechodzę do omówienia sytuacji w Syrii. Zapoczątkowana 27 listopada przez Hayat Tahrir al-Sham ofensywa na zachód od Aleppo zakończyła się zdobyciem tego miasta właściwie bez walki po 3 dniach. 30 listopada rozpoczęła się ofensywa o kryptonimie Świt Wolności, zapoczątkowana przez bojowników z tzw. Syryjskiej Armii Narodowej poprzez uderzenie z północno-zachodniej Syrii w kierunku obszarów na wschód od Aleppo, a następnie poprzez działania skierowane przeciwko Kurdom na północ od tego miasta. Jednocześnie w tym samym czasie siły kurdyjskie zapoczątkowały działania celem zajmowania terenów, z których odchodzili syryjscy żołnierze. W ten sposób Kurdowie opanowali obszar w okolicach miasta Deir Hafir, a także na południe od niego. W kolejnych dniach sytuacja dynamicznie się zmieniała, ale to już omawiałem w poprzednich odcinkach raportu z frontu. Finałem walk o Aleppo było wycofanie się syryjskich wojsk w sposób niezorganizowany, porzucenie znacznej części ciężkiego sprzętu i próba obrony miasta Hama w centralnej Syrii zakończona niepowodzeniem wojsk syryjskich, wobec czego nastąpił odwrót syryjskiej armii w kierunku miasta Homs, również w centralnej Syrii, oddalonego około 40 km od Hamy. Po dotarciu do Homs syryjskie wojska próbowały ustabilizować sytuację na północ od tego miasta, ale ze względu na ogólnotrwający chaos Syryjczycy nie wysadzili choćby mostu na rzece Orontes w mieście Al-Rastan. Wobec tego rosyjskie lotnictwo próbowało go kilkukrotnie zbombardować, nieznacznie go uszkadzając, co nie zatrzymało pochodu Hayat Tahrir al-Sham w kierunku Homs, w efekcie czego Al-Rastan i Talbisach zostały błyskawicznie opanowane przez dżihadystów, a następnie bojownicy HTS-u stanęli u bram stolicy prowincji. W tym samym czasie kolejne obszary na północny wschód i północny zachód od Homs przechodziły pod kontrolę Hayat Tahrir al-Sham albo na skutek wchodzenia do tych obszarów, do tych miejscowości bojowników HTS-u po uprzednim wycofaniu się żołnierzy syryjskiej armii, albo na skutek, tak jak przy sytuacji w mieście Salamija, na skutek pertraktacji i porozumień osiąganych między HTS-em a starszyzną danego miasta, starszyzną plemienną niekiedy, w efekcie których syryjscy żołnierze opuszczali te miejscowości, a te bez walki, bez oporu przechodziły pod kontrolę nowych włodarzy. Przez około 2 dni sytuacja na północ od Homs była w miarę ustabilizowana. Syryjskim wojskom udała się próba zorganizowania jakiegokolwiek oporu bezpośrednio na północ od tego miasta. W tym samym czasie, gdy HTS podszedł do Homs,
wiele innych wydarzeń miało miejsce w południowej i wschodniej Syrii. Ze względu na ogólny rozkład syryjskiej armii, klęskę operacji zatrzymania postępów Hayat Tahrir al-Sham na wysokości Hamy, a następnie spodziewany upadek Homs, naczelne dowództwo syryjskiej armii podjęło decyzję o opuszczeniu przez wojska syryjskie szeregu prowincji. Południowych prowincji Dara oraz Suwajda, a także południowo-zachodniej prowincji Kunejtra. Ze wszystkich tych terenów syryjscy żołnierze wycofali się w sposób mniej lub bardziej zorganizowany, a prowincja Dara i Suwajda zostały właściwie bez walki i bez oporu w ciągu jednego dnia 6 grudnia opanowane przez rebeliantów, opozycjonistów i lokalnych mieszkańców. Dla zrozumienia tego, dlaczego prowincja Dara upadła tak błyskawicznie, niezbędne jest to, aby przypomnieć, że kilka lat temu, w roku 2018, prowincja ta formalnie przeszła przynajmniej te tereny wcześniej niekontrolowane przez Asada, tam gdzie rebelianci, buntownicy nadal utrzymywali swoją kontrolę. Do 2018 roku sytuacja była w miarę stabilna, a później na mocy pertraktacji, których mediatorem byli często Rosjanie, doszło do sytuacji, w której eks-rebelianci z tak zwanego frontu południowego, czyli siły, która zrzeszała wszystkich rebeliantów na południu Syrii, przede wszystkim w prowincji Dara, zawiesili działalność rebeliancką, zmienili mundury i bardzo często wchodzili do jednostek syryjskiej armii. Rosjanie stworzyli sobie z nich kilka jednostek, które łącznie weszły w skład tak zwanego piątego korpusu. Żołnierze ci w większości przypadków wraz z tym, jak państwo Bashara al-Assada zaczęło się rozpadać i nastąpiła klęska w Aleppo, a kilka dni później upadła Hama, zrzucili mundury albo i nie i ponownie zmienili strony. Ponownie przeszli do działalności rebelianckiej i przejmowali kontrolę nad kolejnymi obszarami południowej Syrii. W ten sposób w ciągu właściwie jednego dnia, tylko 6 grudnia, w całości opanowali prowincję Dara, a Suwajda została zajęta przez lokalnych mieszkańców, głównie Druzów, wraz z tym, jak wojska syryjskie stacjonujące na terenie tej prowincji wycofały się w kierunku Damaszku. Finalnie obie te prowincje zostały utracone przez lojalistów, przez rząd i przez Bashara al-Assada w ciągu jednego dnia, a rebelianci z tego terenu zaczęli zbliżać się w kierunku Damaszku. I zbliżyliśmy się do 7 grudnia. Zanim jednak przejdę do wydarzeń z 7 grudnia, spójrzmy jeszcze na wschód Syrii. Tam pomiędzy 5 a 6 grudnia syryjskie wojska rozpoczęły również odwrót z tego terenu, przede wszystkim z prowincji Deir ez-Zor, a także z miasta o tej samej nazwie będącego stolicą tej prowincji, a także z szeregu innych miejscowości w tejże, wycofując się kolumnami przez pustynię syryjską, najpierw w kierunku Tadmur, tudzież Palmiry, a następnie dalej w kierunku Homs bądź też Damaszku. W ten sposób z terenów tych wycofały się wszystkie zorganizowane struktury syryjskiej armii, a także szyickich milicji z Iranu, Iraku czy Afganistanu, które stacjonowały na terenie prowincji Deir ez-Zor. Jednak nie wszystkie jednostki syryjskiej armii wycofały się w porę, gdyż co najmniej jedna brygada Gwardii Republikańskiej przekroczyła granicę z Irakiem i tam została internowana. Ze względu na opuszczenie tego terenu przez wojska syryjskie, linię Eufratu, rzeki, która dotychczas przez ostatnie lata oddzielała siły syryjskich sił demokratycznych, tu oznaczonych kolorem żółtym, a syryjskiej armii, syryjskie siły demokratyczne przekroczyły linię rzeki i zaczęły wchodzić na tereny opuszczone przez wojska syryjskie. W ten sposób opanowali Deir ez-Zor, miasto Al-Mayadin czy przejście graniczne w Al-Bukamal. Jednak pamiętajmy, że walki pomiędzy HTS-em, Hayat Tahrir al-Sham i syryjską armią narodową z syryjską armią arabską, czyli tą siłą powiązaną z Basharem al-Assadem, nie są jedynymi walkami, które obserwowaliśmy przez ostatnie lata i które obserwujemy obecnie na terenie Syrii. W tym samym czasie, gdy syryjska armia narodowa, tak zwana syryjska armia narodowa, czyli ten konglomerat kilkudziesięciu różnych organizacji islamistycznych kontrolowanych w całości przez Turcję, uderzali na Asada od 30 listopada na północ od Aleppo, to w tym samym czasie zaczęli atakować również siły kurdyjskie, SDF, najpierw w Tale Rifat, a później w Manbij. No i teraz
ze względu na fakt, iż SDF zaczął wchodzić na te tereny opuszczane przez Asada, na tereny rdzennie arabskie. To spotkało się z niezadowoleniem lokalnych społeczności, gdzie zaczęły wybuchać lokalne powstania i lokalne rebelie wymierzone już nie w Asada, a w Kurdów, którzy wchodzili na te tereny i ze względu na ten lokalny opór, a przede wszystkim ze względu na fakt, że Turcji, a tym samym syryjskim siłom, syryjskiej Armii Narodowej nie podoba się wzrastanie w siłę Kurdów, a także w ogóle ich jakakolwiek zorganizowana obecność na terenie Syrii, jakakolwiek zorganizowana struktura parapaństwowa, z rejonu południowego Aleppo siły syryjskiej Armii Narodowej zaczęły przemieszczać się w kierunku prowincji Al-Rakka oraz Deir ez-Zor. W ten sposób rozpoczęły się walki między syryjską Armią Narodową a syryjskimi siłami demokratycznymi na kierunku miasta Tabka. Na moment nagrywania przeze mnie tych słów kilkanaście uderzeń ze strony syryjskiej Armii Narodowej na kierunku miasta Maskanach zostało odparte przez syryjskie siły demokratyczne, ale przez pustynię syryjską SNA przemieszczała się również w kierunku As-Sukna i dalej do Deir ez-Zor. Niektóre informacje wskazywały nawet na to, że jakieś czołówki SNA dotarły do samego Deir ez-Zor. Mało to prawdopodobne, natomiast z całą pewnością na miejscu trwają walki pomiędzy lokalnymi strukturami sił arabskich, które do tej pory funkcjonowały w podziemiu i uśpieniu, a teraz chwyciły za broń przeciwko Kurdom, a właśnie siłom kurdyjskim. Kurdowie przekroczyli rzekę, ale funkcjonują na zachodnim brzegu Eufratu przy użyciu dość skąpych sił, niewystarczających w sytuacji, gdyby zostały zaatakowane przez bardziej zorganizowane siły zbrojne niż jakieś lokalne bojówki i struktury rebeliantów. A to ze względu na fakt, iż syryjskie siły demokratyczne są zmuszane do stawiania coraz większego oporu na kierunku miasta Manbij, gdyż w ciągu ostatnich 48 godzin syryjska Armia Narodowa, czyli te siły protureckie, zintensyfikowały działania ofensywne celem opanowania miasta Manbij. Z drugiej zaś strony Kurdowie spodziewają się uderzenia SNA wspartego przez Turcję na kierunku miast Tal Tamr, Ain Issa i Kobane, z których kilka dni temu wycofały się wojska rosyjskie, a także syryjska armia. Widzimy więc wyraźnie, że ten jeden z najbardziej skomplikowanych konfliktów w dziejach, mimo tego, iż liczba stronnic biorących w nim udział wyraźnie się zmniejszyła, gdyż one połączyły się w większe struktury, które łatwiej wskazać na mapie, no to mimo tego ten konflikt nie przestał być tak bardzo skomplikowany. Próbuję więc Państwu na dużym poziomie ogólności przedstawić sytuację na terenie Syrii. Mam nadzieję, że jest to w jakiś sposób dla Państwa zrozumiałe. Gdyby pojawiały się jakiekolwiek istotne wątpliwości, to proszę je wskazywać w komentarzach, a ja postaram się na nie odpowiedzieć w przypadku kolejnego odcinka raportu z frontu z Syrii, albo też zorganizujemy sesję Q&A, pytanie i odpowiedź, być może oczywiście w formacie na żywo, gdzie na wszelkie Państwa pytania, wątpliwości będę mógł już odpowiedzieć. Finał tego jest taki, iż Kurdowie opanowali szereg pozycji opuszczonych przez wojska syryjskie w prowincji Deir ez-Zor, a także Al-Rakka, ale to nie znaczy, iż te pozycje z całą pewnością utrzymają. Mają pewne wsparcie amerykańskie, chociaż bardzo ograniczone, a należy spodziewać się tego, że po zaprzysiężeniu Donalda Trumpa to wsparcie będzie tylko ograniczane, na co wskazuje wypowiedź Donalda Trumpa z 6 grudnia, który wprost powiedział, że Amerykanie nie powinni w żaden sposób angażować się w to, co dzieje się w Syrii. Jest to wewnętrzna sprawa Syryjczyków i powinni sami załatwiać swoje sprawy. To jest pewna parafraza z mojej strony długiego wpisu Donalda Trumpa w mediach społecznościowych. Ale przechodzimy teraz nieco dalej w kierunku zachodnim, zbliżając się do Damaszku, czyli stolicy w Syrii, do której dotarły już walki. Zanim jednak omówię sytuację w Damaszku, zachęcam Państwa do rozważenia wsparcia finansowego Nowego Ładu. To dzięki Państwa zaangażowaniu kolejne odcinki tego cyklu powstają regularnie, a Państwo mają dostęp do informacji zarówno z
Syrii, jak i z Ukrainy, bo przypomnę, iż przygotowałem do tej pory już ponad 350 odcinków raportu z frontu poświęconego wydarzeniom na frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej. Wobec tego mogą nas Państwo wspierać za pośrednictwem serwisu Patronite pod adresem patronite.pl/Nowe Lat. Wracamy do tego, co dzieje się w okolicach Damaszku. Najpierw jednak przypomnę tym z Państwa, którzy nie śledzili z wyjątkowo dużą uwagą wydarzeń w Syrii, a więc niemalże wszystkim naszym drogim słuchaczom, że w okolicach pustyni syryjskiej na pograniczu syryjsko-jordańskim, jednocześnie syryjsko-irackim w okolicach miejscowości Al-Tanf mieliśmy do czynienia przez ostatnie lata z takim niewielkim obszarem będącym pod kontrolą rebeliantów, pod patronatem amerykańskim. Oni utrzymywali ten obszar wyłącznie z powodu tego, aby siły syryjsko-irańskie nie przejęły kontroli nad takim dość istotnym przejściem granicznym łączącym Syrię z Irakiem, bo to ułatwiłoby intensyfikację działań Iranu na terenie Syrii. Więc przez te ostatnie lata do 300-400 rebeliantów stacjonowało w Al-Tanf, mieli tam wsparcie amerykańskie, byli tam również amerykańscy żołnierze, no i ze względu na fakt, iż nastąpił pełen odwrót syryjskiej armii z rejonu Al-Tanf, a także z obszarów na północ od niego, ci wykorzystali okazję i przesunęli się w kierunku północnym, docierając do takich miast jak Al-Qariatain, miasta, o które swego czasu przed kilku laty toczono ciężkie bitwy pomiędzy syryjską armią a państwem islamskim. Finalnie bitwa wygrana przez armię syryjską. No teraz kolejne miasto Syrii, które upada bez walki, a które przed laty było areną ciężkich, wielomiesięcznych, niekiedy ciężkich starć, to się już po prostu nie powtarza. No ale z drugiej strony rebelianci z Al-Tanf dotarli do Palmiry, czy też Tadmur, miasta, które było bardzo medialne. Znaliśmy je, opanowane swego czasu dwukrotnie przez państwo islamskie, dwukrotnie wyswobadzane przez syryjskie wojska wsparte przez Hezbollah i Rosjan. Miasto symbol, miasto starożytne, teraz opuszczone przez syryjskie wojska bez walki i bez walki zdobyte przez rebeliantów z Al-Tanf. Kolejna więc frakcja rebelii, właściwie już czwarta w tym momencie, chociaż jest ich w istocie dużo, dużo więcej, ale bierzmy pod uwagę duży poziom ogólności. Przesuwamy się w takim razie w kierunku wspominanego już przeze mnie Damaszku. A teraz to, co dzieje się w syryjskiej stolicy. Jak mówiłem kilkanaście minut temu, ci rebelianci z byłego tak zwanego frontu południowego, którzy opanowali prowincję Dara, a także rebelianci, którzy opanowali sąsiednią prowincję Suwejda, zaczęli przemieszczać się w kierunku północnym, w kierunku granicy pomiędzy tymi prowincjami a prowincją damasceńską. Przed nimi nikt nie stawiał oporu, a kolejne bazy syryjskiej armii wpadały pod ich kontrolę, gdzie zdobywali oni sporo ciężkiego sprzętu, a także rozległe magazyny wojskowe. Ponadto bardzo wielu syryjskich żołnierzy, którzy stacjonowali na terenie tych prowincji, gdzie często byli to żołnierze tzw. Piątego Korpusu, tego utworzonego przez Rosjan z byłych rebeliantów, z dnia na dzień zmieniło stronę i przeszło na stronę opozycji i te siły ruszyły w kierunku Damaszku. Była to siła o słabej organizacji, bardzo słabej karności, dość słabym uzbrojeniu i nieprzygotowana do tego, aby prowadzić jakiekolwiek ciężkie walki i tylko wyłącznie za fakt, że wojska syryjskie poszły w kompletną, całkowitą rozsypkę i nie stawiały przed nimi jakiegokolwiek oporu, siła ta zaczęła zdobywać kolejne miejscowości, zbliżając się do Damaszku. Niemniej najistotniejsze jest to, że jeżeli chodzi o samą syryjską stolicę, to na południowych oraz wschodnich przedmieściach tego miasta zaczęły wybuchać oddolne, lokalne ogniska oporu, spowodowane tym, że syryjskie wojska wycofały się z tego rejonu w kierunku samej stolicy, porzucając szereg miast w Gucie na wschód, na południe od Damaszku, często miasto, które przed laty znowu toczono ciężkie walki między siłami lojalistów a rebeliantów. Teraz sami mieszkańcy tych miejscowości przejmowali nad nimi kontrolę, co mogło budzić pewne wrażenie, że oto rebelianci znaleźli się u bram Damaszku. Oni są u bram Damaszku, ale nie bezpośrednio pod samą stolicą, czy też nie weszli jeszcze do Damaszku, a wszelkie ogniska
walk, czy właściwie oporu, które obserwujemy pod Damaszkiem, to lokalne wystąpienia lokalnych społeczności, które po prostu chwytają niekiedy za broń, a właściwie często bez broni i przejmują kontrolę nad opuszczonymi przez funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa, administracji, przede wszystkim wojska rejonami. Jeżeli chodzi o samą stolicę, to walk w Damaszku jeszcze nie ma. Damaszek jest właściwie praktycznie pod kontrolą syryjskiej administracji. Czy jest w nim Bashar al-Assad? To pytanie, na które nikt nie zna odpowiedzi, a które zadaje sobie wielu analityków, komentatorów i dziennikarzy, a także naszych prawdopodobnie słuchaczy. Ja nie znajduję na to pytanie odpowiedzi. Dzisiaj z Damaszku wyleciało jeszcze kilka samolotów, w tym jeden do Iranu, jeden do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w tym również prywatne odrzutowce, na terenie których z całą pewnością byli notable osoby z najbliższego otoczenia Bashara al-Assada. Czy był on sam na pokładzie tego samolotu, czy też być może już dawno opuścił Syrię, w tym przede wszystkim opuścił Damaszek? Być może tak było. Może być też tak, iż w Damaszku pozostaje, gdyż kiedyś twierdził, iż stolicy nie opuści. W momencie, kiedy państwo islamskie zbliżało się do Damaszku, to rzeczywiście stolicy nie opuścił. To było kilka lat temu. Teraz, czy został w Syrii? Oczywiście nie wiem. Walk w samym Damaszku, jak powiedziałem, jeszcze nie uświadczyliśmy, ale jeżeli jakakolwiek struktura syryjskich sił zbrojnych bądź też sił bezpieczeństwa będzie stawiała opór w stolicy, to te siły, które podeszły pod Damaszek, w tym z byłego frontu południowego i dezerterzy z syryjskiej armii, będą prawdopodobnie z siłą niewystarczającą do tego, aby opanować stolicę, gdyż nie posiada ona przede wszystkim jednolitego dowództwa i nie jest w stanie prowadzić zorganizowanych działań. Dopiero pojawienie się faktycznej siły zbrojnej, faktycznej struktury przypominającej armię, czyli Hayat Tahrir al-Sham, która walczy o Homs, dopiero wtedy ta siła mogłaby opanować stolicę, ale chodzi o moment, o sytuację, w której syryjskie siły zbrojne stawiałyby opór w Damaszku. W istocie może być tak, że Damaszek podzieli los Aleppo, nie będzie żadnego oporu, siły zbrojne zrzucą mundury i wycofają się, spróbują uciec z miasta. W rzeczywistości na wielu materiałach filmowych widać syryjskich żołnierzy, którzy właśnie porzucają mundury, przebierają się w ubrania cywilne i próbują wmieszać się w tłum, a niekiedy nawet przejść na stronę opozycji, aby być może uratować swoją skórę, a po prostu wykorzystać moment do zmiany stron. Trudno mi jest w tym momencie wyrokować, czy jakiekolwiek zorganizowane struktury syryjskiej armii jeszcze istnieją w ogóle gdziekolwiek, a tym bardziej, czy istnieją w samym Damaszku. Nominalnie syryjskie siły zbrojne, w tym kilka dywizji, kilka brygad, które wycofały się z prowincji Dara, Suwejda, Kuneitra, Rakka i Derezor, zmierzały w kierunku Damaszku. Czy finalnie pojechały do Damaszku, czy też skręciły na północ i przez Homs udały się do nadmorskich prowincji Lakia i Tartus? Trudno w tym momencie na to pytanie odpowiedzieć. Jakie siły zbrojne syryjskiej armii, w tym przede wszystkim Gwardii Republikańskiej, powinny przynajmniej w Damaszku jeszcze stacjonować? Czy stawią zorganizowany opór? Znowu pytanie, na które nie potrafię Państwu odpowiedzieć. Damaszek jest odcięty od Homs. Gdyby jakiekolwiek siły zbrojne syryjskiej armii chciały się jeszcze z Damaszku wycofać, to w rzeczywistości jest już na to za późno, gdyż ten oddolny opór zablokował główne drogi wyjazdowe z Damaszku w kierunku miasta Homs. Co za tym idzie, jeżeli ktoś chciał opuścić Damaszek, to musiał to zrobić wcześniej. Teraz jeszcze są oczywiście możliwości wycofania się przez jakieś boczne drogi, no ale zorganizowane kolumny armii już takich dróg nie będą mogły wykorzystać, bo one również bardzo szybko mogą zostać przecięte. Przede wszystkim na drodze takich kolumn może stanąć opór lokalnych społeczności. Przejdźmy więc teraz do wspominanego przeze mnie kilkukrotnie miasta Homs. Tak jak mówiłem, syryjskie wojska, w tym te elitarne jednostki, rozbite co prawda, no ale nadal zachowujące pewną spoistość na takim minimalnym poziomie, czyli 25. Dywizja Wojsk Specjalnych, 4. Dywizja Pancerna, miały za zadanie zatrzymać Hayat Tahrir al-Sham na przedmieściach Homs. I przez jakiś czas im się tam rzeczywiście udawało. 6 grudnia pojawiły się już pierwsze działania zaczepne ze strony HTS-u celem przełamania tej obrony z minimalnymi efektami. Wobec tego HTS zaczął przejmować bez walki obszary na północny wschód i północny zachód od miasta Homs, a począwszy od 7 grudnia rozpoczęły się szersze działania ofensywne celem przełamania obrony syryjskiej armii i to dość szybko przyniosło oczekiwany rezultat, bo pozycje obronne na przedmieściach
przedmieściach Homs, na przedpolach tego miasta zostały bardzo szybko przełamane, a walki zbliżyły się bezpośrednio do stolicy prowincji. Najnowsze na moment nagrywania przeze mnie tych słów materiały wskazują na to, że HTS wdarł się do miasta. Część raportów sugeruje, iż wszystkie północne dzielnice Homs zostały już utracone przez syryjskie wojska. Z całą pewnością bojownicy HTS-u wdarli się do miejskiego więzienia, skąd uwolniono wszystkich więźniów. Pojawiły się informacje co do tego, że armia syryjska rozpoczęła odwrót z samego Homs. Na to mamy kilka materiałów wizualnych, na których widać opuszczające miasto konwoje, ale trudno wyrokować, czy są to cywile, czy wojskowi, no bo są tu pojazdy cywilne, no ale zważywszy na fakt, że syryjska armia nie przypomina już struktury wojskowej i jeszcze poruszała się przed tymi działaniami głównie pojazdami cywilnymi, no to nie byłoby to niczym zaskakującym. Drogą, którą obiorą wojska syryjskie w wypadku próby odwrotu z Homs, prawdopodobnie będzie trasa łącząca to miasto z nadmorskim Tartus, a więc droga M20, która jeszcze powinna być przejezdna, wobec tego szansa na odwrót i to nawet zorganizowany odwrót dla wojsk syryjskich z Homs nadal istnieje. Nie ulega jednak wątpliwości, iż miasto to w ciągu najbliższych kilku, być może kilkunastu godzin, w wypadku gdyby jeszcze jakiś zorganizowany opór w niektórych częściach miasta był stawiany, wpadnie pod kontrolę Hayat Tahrir al-Sham. Wobec tego przed HTS-em i jej liderem Abu Muhammadem al-Julanim pojawi się kilka kolejnych dróg do wyboru. Może on ruszyć i HTS może ruszyć drogą M45 łączącą Homs z Damaszkiem celem przeprowadzenia szturmu na to miasto i zajęcia stolicy Syrii, co byłoby przypieczętowaniem sukcesu Dżulaniego. Może on uderzyć w kierunku al-Qasir celem przecięcia ewentualnych dróg ewakuacji z Damaszku w kierunku nadmorskich prowincji Tartus i Latakia, ale może on również uderzyć w kierunku właśnie pasa nadmorskiego poprzez drogę M20 w kierunku bezpośrednio na miasto Tartus. Moim zdaniem ten trzeci scenariusz jest najmniej prawdopodobny. Najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, iż Giuliani uderzy na stolicę, aby przejąć nad nią kontrolę i niejako ukoronować się na nowego przywódcę nowej Syrii, ale zważywszy na fakt, iż Damaszek może do tego czasu sam upaść pod naporem motłochu, pod naporem niezorganizowanych struktur i władzę w Damaszku może przejąć ktoś całkowicie z przypadku, co byłoby dość dużym chichotem historii i dość dużym rozczarowaniem dla samego Giulianiego. No to bo on rozpoczął te działania, które teraz obserwujemy, on ruszył ten efekt domina, on rozbił struktury syryjskiej armii, pokonał właściwie armię syryjską i Bashara al-Assada, ale niekoniecznie on musi sięgnąć po władzę, bo ktoś z przypadku może zrobić to przed nim. Oczywiście ten ktoś z przypadku nie utrzyma się, bo nie będzie miał pod sobą żadnej zorganizowanej siły zbrojnej, a HTS, jeżeli tylko będzie chciał, to zdetronizuje ktokolwiek by to nie był i opanuje sytuację w Damaszku, ale taka próba w stolicy Syrii może mieć miejsce. Nadal niewykluczony jest scenariusz, w którym dojdzie do jakiegoś przewrotu pałacowego, puczu w ramach struktur syryjskiej armii celem obalenia Bashara al-Assada i prób mediacji, układania się z głównymi graczami na opozycji wobec Asada. Ale tak znacząca dynamika działań powoduje to, iż odpowiedzi na te wszelkie wątpliwości poznamy w ciągu kilku najbliższych dni. Damaszek może nie utrzymać się więc do końca tego tygodnia, chociaż Bashar al-Assad, jeżeli będzie tylko gotów i zdeterminowany do tego, aby jeszcze stawiać opór i opuścić Damaszek, może ten opór kontynuować w nadmorskich prowincjach, przy czym zważywszy na ogólny rozkład syryjskiej armii, jej rozpad i właściwie dezintegrację pod własnym ciężarem, samoczynną dezintegrację poprzez masowe dezercje, porzucanie sprzętu i rozpływanie się wielu jednostek syryjskiej armii w powietrzu może doprowadzić do tego, że nawet mimo woli ze strony Asada i części jego najbardziej gorących zwolenników i orędowników, to zabraknie sił zbrojnych do tego, aby stawiać zorganizowany opór w pasie nadmorskim. Zwłaszcza w wypadku, gdyby jakaś większa siła zbrojna, choćby HTS, zdecydował się na uderzenie frontalne w kierunku Lataki i Tartus, to być może będzie tak, że bardzo szybko obrona syryjska zostanie przełamana. Trwa więc wyścig do stolicy Syrii i pytanie o to, kto pierwszy wedrze się do pałacu prezydenckiego, kto wbiegnie jako pierwszy do
gabinetu Bashara al-Assada. Kto być może go tam znajdzie, czy też Bashar al-Assad ucieknie z Syrii, a być może przynajmniej ucieknie z samego Damaszku, jeżeli już tego nie zrobił celem próby ratowania sytuacji, chociaż to są próby daremne. Bashar al-Assad nie ma najmniejszych szans na to, aby utrzymać się u władzy, nie ma najmniejszych szans na to, aby odwrócić bieg wydarzeń. Już przegrał. Może tylko liczyć na nieco dłuższe przetrwanie i próbę stawiania jakiegoś daremnego oporu w pasie nadmorskim. Zarówno Hezbollah, jak i Rosja, jak i Iran porzuciły go, bo w istocie nie miały możliwości wsparcia wysiłków syryjskiej armii, która po prostu z dnia na dzień przestała istnieć. Rozpadła się jak domek kart, więc bez wewnętrznych sił zbrojnych jakiekolwiek próby ratowania sytuacji poprzez interwencję zewnętrzną i tak z góry skazane były na porażkę, a fakt tego, iż jakikolwiek z sojuszników Bashara al-Assada nie miał wystarczającego potencjału, aby w miarę potrzeb, a przede wszystkim w miarę potrzeb czasowych zainterweniować, no, był tu wystarczającym powodem do tego, aby nie spodziewać się takiej interwencji ze strony czy to Iranu, czy Rosji, a nawet samego Hezbollahu, który powinien mieć najbliżej. Najbliższe dni, a być może i godziny przede wszystkim będą obfitowały w kolejne istotne wydarzenia na frontach wojny syryjskiej, już nie tylko walki celem obalenia Asada, być może i próby jego schwytania, już nie tylko walki pomiędzy siłami islamistów a syryjską armią arabską, ale również coraz bardziej intensywne zmagania pomiędzy siłami arabskimi, islamistycznymi czy też dżihadystycznymi, wspieranymi przez Turcję, a Kurdami, którzy zdominowali syryjskie siły demokratyczne. Intensyfikacja walk na terenie Syrii postępuje, a nawet obalenie Bashara al-Assada tego nie zmieni. Walki będą kontynuowane, a w rzeczywistości możemy mówić po prostu o drugiej wojnie domowej w Syrii, zapoczątkowanej ofensywą HTS-u z 27 listopada. O kolejnych wydarzeniach na terenie tego bliskowschodniego państwa będę Państwu mówił oczywiście w kolejnych odcinkach raportu z frontu, więc aby ich nie przegapić, zachęcam Państwa do subskrypcji tego kanału. Za dzisiaj serdecznie Państwu dziękuję i do usłyszenia już niedługo.